Witam. No cóż, jesteśmy na ławeczce. Co ciekawego, oczywiście, że ciągle ten 29 marzec 2025 rok ma wiele do powiedzenia. No wiele, bo to jest właśnie ten moment naszego wstąpienia do znaku barana. No i tych wszystkich ciekawych historii, które są, które trzeba by zreferować, ale to wszystko jest po prostu nie do wiary. Podstawą tego wszystkiego jest nów, który jednocześnie jest zaćmieniem słońca. No i to zaćmienie słońca właśnie tak wygląda. Tutaj musimy sobie zreferować, pokazać, jak to wygląda. O, wiatr wieje i przyroda tutaj pokazuje swoje miejsce, ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest tym, że to wszystko się dzieje w tej rzeczywistości, w tej rzeczywistości, która nas bardzo intryguje i jednocześnie jest. I to właśnie jest najciekawsze, że świat uważa, że nic się nie będzie dziać, a tutaj przyroda odpowiada na nasze sygnały, które są wokół nas. My żyjemy w tych sygnałach i musimy to rozpoznawać. W jaki sposób to się odbywa? No właśnie te trzęsienia ziemi, o których mówiłem, który Pluton wyzwolił, a Pluton jest akurat w wodniku i w dładzie ryb. No więc nie ma co się dziwić, że zaczyna działać na zasadzie Hadesu Pluton. No nie tylko Pluton, bo muszą być jeszcze spełnione pewne warunki. No więc gdzieś tam działają właśnie takie systemy, ale na psychikę ludzką też to mocno wpływa. Wpływ chociażby to, co się dowiadujecie z wiadomości i to, co jest najciekawsze, że to wszystko jest, a my w tym wszystkim istniejemy, funkcjonujemy i musimy, nazwijmy to, przyjąć to. Oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, ja założę te okulary jednak przeciwsłoneczne, bo nie jest to słońce, ale za chwilę podejrzewam, że błyśnie mi tu prosto w oczy. Ale jest ten Mars naprzeciwko Plutona. To wszystko, co się dzieje, ma swój wpływ i to potężny, potężny wpływ i my musimy się do tego, przypuśćmy, w jakiś sposób czy dostosować. Ja bym nie chciał mówić o takim czymś, bo do tego nie można się dostosować, kiedy giną ludzie, kiedy ginie kilka tysięcy ludzi, osób. To jest coś, co jest przerażające i w dodatku pytanie, jak kosmos reaguje na to? Jak? Przecież to może nastąpić tutaj też, tu. Czy może? Oczywiście, że w każdej chwili. Każda chwila jest tym doświadczeniem i powinniśmy się cieszyć z tego, że istniejemy, czy żyjemy, czy funkcjonujemy tu, na tym, nazwijmy, padole. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, że to wszystko się dzieje na zasadzie dosyć interesującej. Akurat co do Polski, zaraz pokażę, jak wygląda to zaćmienie dla Polski, bo czy ona jest ona też znajduje się po 12 stronie. Więc, ponieważ my jesteśmy bykiem, więc dla byka rybami jest baran. I teraz, jeżeli znajduje się ten nów w baranie,
no to jest rybi. Ma charakterystykę rybią. Jeżeli ten nów ma charakter z kolei raka, dładę raka, więc dotyczy przede wszystkim rodziny. Także rak to policja, to służby, to hotelarstwo, to mieszkalnictwo, to dom, to także architekci i inżynierowie. No więc to wszystko zaraz tutaj pokażemy, chociaż ja się boję, że jak ja pokażę, to w tym momencie tutaj znowuż komputer mnie tutaj wyeliminuje, ale to wszystko znajduje się tutaj. Tutaj jest polski słońce. I w ten sposób no, mamy pewien problem i ten problem, przypuśćmy, czy jest problemem poważnym. Nie ma problemu, który byśmy mogli zbagatelizować. To nie ma takiej możliwości. W dodatku tutaj to działa. No działa, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili w polityce, to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to, co się dzieje ogólnie na świecie, są to struktury dosyć niebezpieczne. Teraz, co ma wpływ? Czy ma wpływ? Nie. Zaćmienie. Zaćmienie ma większe swoje działania. Zresztą o tym mówiłem tutaj przy pokazywaniu Państwu, a właściwie nie tłumaczenia, tylko umiejętności logicznego myślenia co do powieści Bolesława Prusa Faraon. I mówiłem też, że Pluton ma charakterystykę no, taką troszeczkę hadesową, czyli działa pod ziemią. Jeżeli działa pod ziemią, to zjawiska krasowe, czyli trzęsienia się ziemi czy zapadania, są normalnością. I w tej naszej świadomości, czy można przewidzieć? Oczywiście, że w pewnym sensie, oczywiście, że można przewidzieć, czy coś takiego będzie, ale najważniejszą w tym wszystkim historią jest to, że to jest nasza świadomość. To jesteśmy jednak my. I my mamy co do tego najwięcej do powiedzenia, w jakiej formie myślokształtu. Jeżeli my potrafimy uwierzyć w to, że tutaj nastąpi jakiś kataklizm, no to ten kataklizm nam się objawi. Dlatego też to, co mówiłem Państwu, żeby brali Państwo pod uwagę ten każdy dzień po kolei od właśnie pokazania się naszego wielkiego nowiu i każdy dzień ma coś do powiedzenia i w każdym dniu mamy pewne historie, które potem będą w przyszłości, one funkcjonowały przez ten rok, ale nie tylko rok, bo ten rok może być początkiem, a jest początkiem, ponieważ Neptun, który się też znalazł w baranie, potrzebuje ofiar. No nie ma odpowiedzi na to, że nie. Neptun jest ofiarą. Jeżeli ktokolwiek czytał Quo Vadis, to przecież wie, na czym to polega. I ofiary rzymskiej areny są dzisiaj w monitorze naszego komputera, czy też w telewizorze, jeżeli mamy dostęp do wiadomości ogólnoświatowych. I teraz pamiętamy o tym, że powiedziano, że Ziemia stała się globalną wioską. No i w tej sytuacji mamy te wiadomości zewsząd i astrologia rozpoczęła swoją wielką karierę i jednocześnie też w ten wszechobecny sposób, czyli działając nie na bazie jakiegoś regionu, a świata. Dlatego też kosmos jako kosmos stał się, a my w nim jakąś drobiną i kosmos rozpoczyna swoje działania, które są, to co powiedziałem, niemiłosierne. Czy
jest to dla nas jakieś zagrożenie, jeżeli nie potrafimy dojść do tego, przypuśćmy w tej formie duchowej, tylko w tej formie egocentryzmu naszego własnego, osobistego i materializmu, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Forma duchowa jest najważniejsza. Jeżeli patrzymy teraz na naszą Polskę, jeżeli tutaj jest prawie 90% chrześcijan, z tego 70% wyznania rzymskokatolickiego, no to nie ma co się dziwić. Nieważne, czy wierzymy, czy nie wierzymy, bo to nie jest istotne, że wierzymy, bo tak się utarło. Ja nie chodzę do kościoła. To nie chodzi o to, czy chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz, tylko czy respektujesz prawa świata, a przede wszystkim te boskie, które są w dekalogu. Jeżeli to przestrzegasz, to już jesteś. To w każdej cywilizacji jest jakiś dekalog i każdy moment tego wszystkiego stwarza daną sytuację, która ta sytuacja jest akceptowalna lub nie jest akceptowalna przez tutaj całe to nasze środowisko. To środowisko jest tylko wtedy pozbawione jakiegoś działania, no więc wtedy mamy Sodomę lub Gomorę. I świetnie o tym wiemy, że takie miejscowości były, bo one są biblijne i skutki tych działań, które tam się odbywały, są dzisiaj realizowane w ten sam sposób, co i wtedy. Tylko że my w tej chwili uważamy, że to jest tak, czy tak, ale gdybyśmy wiedzieli, to oczywiście byśmy uniknęli tego wszystkiego, ale ze względu na to, że uwielbiamy takie, a nie inne zachowanie i takie, a nie inne postępowanie, które to postępowanie, a co nam nie wolno i możemy podnosić się do nieomalże władców tego obszaru, czy tej ziemi i dyktować, kiedy powinniśmy pojąć, że w gruncie rzeczy są siły dużo ważniejsze i bardziej skuteczne niż to, co my mamy. I teraz, jeżeli w ogóle ktoś stawia siebie na piedestale i wymusza, bo on jest biedny, bo on musi, bo jemu trzeba dać, a bierze bez żadnego wytłumaczenia, to co się dziwić, że taką sytuację mamy i w tej sytuacji jesteśmy bezbronni i gdzieś tam odzywa się. To jest efekt motyla, który świetnie znamy z fizyki i nie tylko, ale jeszcze oprócz tego świadomość jungowska, która nas dotyka i jesteśmy w niej aktorami. No i czy chcemy wejść w Szekspira, czy nie chcemy, możemy się stać w tej tragedii. I z tą tragedią urzeczywistniamy się lub też nie. Baran potrzebuje walki, potrzebuje partnera. I w tej walce, czy on chce być tym, który będzie walczył? Nie, ale jego zmusza pewna sytuacja, że on musi podjąć jakiekolwiek realia. I te realia zależą tylko wyłącznie właściwie od naszej psychiki. Czy my wybieramy osoby, które chcą, czy też przyroda sama to tworzy, ponieważ tak jest to zbudowane. I nie patrzmy na to na zasadzie takiej, że to, stało się, tylko patrzmy na przyczynę. Przyczyn nie szukamy, bo nie chcemy szukać, a przecież przyczyny stoją koło nas i my jesteśmy świadkami tych przyczyn i nie pojmujemy, że to wszystko, co się dzieje, jest skutkiem właściwie naszej braku tolerancji, czy braku rzeczywistości, czy braku świadomości, czy braku zdrowego rozsądku.
bo rozsądek wymaga jakiegoś działania, które idzie ku uczciwości. Jeżeli jest wybrana uczciwość, to my tej uczciwości stawiamy przeszkody. Bo po co nam to? A nie, może będzie tak lepiej, albo tak będzie lepiej. I potem mamy skutki właśnie tego typu, że gdzieś tam ktoś, bo pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że przyroda działa na zupełnie innych zasadach niż my byśmy chcieli. Stwórca też wybiera takie, a nie inne spojrzenie na to, co my byśmy traktowali to jako świadome. Nie, tutaj jest wybór losowy, to jest po prostu gra, którą my musimy pojąć i bez względu na to, czy tak istnieje, czy tak istnieje, przyroda broni się w sposób nieetyczny. Tam nie ma etyki. Tam jest tylko prawo, którego my nie nauczymy się, dopóki nie podłączymy podświadomości, czy tego, co nam bardzo brakuje, co mają ludy, jak my nazywamy, prymitywne. Im wyższy nasz poziom jest tej logiki, która jest logiką komercjalizacji życia, no to tym niższy jest poziom tej kultury, którą my nazywamy tak zwaną dziką. My nie pojmujemy, że w gruncie rzeczy my musimy nad każdą rzeczą, którą wyprodukowaliśmy, czy budujemy, musimy oddać tej albo nadać tej materii duszę, życie, żeby ona stała się przyrodą. Jeżeli my nie stworzymy tego, że ona się stanie przyrodą, no to kłania się wiedza, która została wypędzona, czyli alchemia. Dzisiaj ona powraca pewnej części, w pewnej tylko części, na wydziały politechniczne czy biologiczne, gdzie rozpoczyna się świadomość tego, że coś jest wyżej, że coś jest więcej. No właśnie teraz rozpoczyna się to, że chcemy uruchomić właśnie martwe zwierzęta, że chcemy, ponieważ dążymy do tego, do tej transplantacji, ponieważ to nie wyszło, więc będziemy ożywiać organy. Tylko pamiętajmy o tym, że jeszcze jest tak zwana pamięć i ta pamięć może nas pozbawić naszej świadomości, a ta świadomość może zastąpić tego organu świadomość i ta świadomość może doprowadzić do tego samego, co obecnie na przykład zastosowano właśnie w Raku, gdzieś tam we Wrocławiu czy gdzieś, że nie zdążył, ale zlikwidował całą swoją rodzinę. I wiemy, że był spod znaku raka, co jest w pewnym sensie kontynuacją tego, co kiedyś było tutaj w mieście tym, którym teraz mieszkam, w mieście Łodzi, gdzie zawsze mam pretensje przede wszystkim do tych ludzi, którzy są psychologami, którzy przyjmują do pracy bez żadnego doświadczenia, bez przeszkolenia, bez umiejętności analizy tego, co pokazuje właśnie kosmogram. Nie chcę mówić, że astrolodzy mają przyjmować, ale powinni psycholodzy brać pod uwagę aspekty planetarne, które zmuszają właśnie osoby, czy te sytuacje, czy to, co nazywamy destrukcją psychiczną i potem one odpowiadają za konsekwencje, które potem my wszyscy musimy wysłuchać, czy też płacić.
bo to jest obojętne, w jaki sposób będziemy je realizować. Czy będziemy je realizować w ten sposób genialny, czy w ten sposób trywialny. Ale w tej chwili robimy w ten trywialny sposób. I to jest właśnie to, co mnie się najbardziej podoba. To 2 kosmogramy, które tutaj mam. I chciałem opowiedzieć tak, nie w szczególe o zaćmieniu, czy fragmentarycznym zaćmieniu, nieważne. To zaćmienie było, ale zbyt mocno wyeksponowane w tym wszystkim, co się dzieje, bo mamy nów, mamy pokazanie się Neptuna i to wszystko razem dopiero wtedy, kiedy się stało, możemy zwrócić uwagę, jak to się dzieje, ponieważ przed nami jest życie, a przede wszystkim zawsze jest życie i łatwiej jest zawsze interpretować już po fakcie niż przed faktem, co wcześniej sygnalizowałem, ale nie można powiedzieć, że akurat ta osoba czy ta osoba, ponieważ kosmogramów jej nie znamy, ale pewne socjologiczne symptomy są, czy psychologiczne, czy też geograficzne, o czym wspominałem w swoich działaniach. Nie chcę się tutaj wywyższać, bo to nie ma co się wywyższać, tylko trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że ktoś coś planuje, a nie bierze pod uwagę jeszcze jednej rzeczy, że to się staje i się staje bez jego odpowiedzialności, nazwijmy to cywilnej, czy też moralnej, ponieważ ten dekalog odchodzi do lamusa i to jest najważniejsze. To nie astrologia, tylko dekalog, który wymusza na przestrzeni kosmosu właśnie takie, a nie inne działania. Więc tak to wygląda. Zostawiam Państwa już z myślami. Spotykamy się o 21:00. Będziemy rozmawiać, nie wiem o czym, bo zawsze robię to na żywioł, dlatego że offsetka jeszcze jest jakby kroczkami idzie do przodu, ale to jeszcze, bo tutaj pytania są. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się za łapki, cieszę się za te wszystkie, chociaż jeszcze nie proszę, ale cieszę się także, że osoby opuszczają nas tak zwani niepotrzebnie, bo czasami są pytania, czasami są odpowiedzi, czasami są jakieś zagadnienia, które trzeba rozwiązać. No i zagadnieniem jest właśnie ta moja wypowiedź dzisiejsza ku pięknemu słońcu i ku fantastycznemu 2 kwietniowi 2025, ku zakończeniu tego mojego spektaklu intelektualnego tutaj. Także zostawiam Państwa z myślami i z potęgą królewskiej wiedzy, a ja w tamtym kierunku udam się grzecznie i w pokorze. Bo pokora jest podstawą. Zresztą tak się kiedyś poczęło tutaj bycie na YouTubie. Do 21:00 lub do następnego spotkania w filmie. Do zobaczenia. Oczywiście cześć i czołem i z Bogiem.